Cześć. Mam kolejną ciekawą kamerę od Anke. Kamera kosztuje w granicach 150 zł. Jest to model C500. Kamera zasilana jest przez PoE. Oczywiście posiada też gniazdo zasilania 12V, więc można ją podłączyć do standardowego zasilacza. Jest to kamera 5 megapikseli. Zakładam, że jest to prawdziwe 5 megapikseli, bo tutaj akurat w przypadku Anke ściemy nie ma, jeżeli chodzi o parametry. Kolorowy obraz w nocy, no to jest ciekawostka przy tej cenie. Jakiś dobry sensor. Zobaczymy, jak to wygląda. Wbudowany mikrofon. Obsługuje kartę microSD IP67, także tu jest dobra klasa szczelności. Obsługuje RTSP i ONVIF. Współpracuje z Alexą. Kamera tak wygląda, ja za chwilę pokażę, rozpakujemy sobie i obejrzymy. I występuje w dwóch wersjach, jest jeszcze wersja kopułkowa, ale ja dostałem do testów taką. I występuje tutaj w dwóch wersjach, jeżeli chodzi o obiektyw. Można zamówić sobie 4 mm albo 2,8 mm. Te 4 mm to jest po prostu węższy kadr, 2,8 mm to jest szeroki kąt. 20 klatek na sekundę przy rozdzielczości 2592 na 1944 piksele. To jest fajny wynik, jest to dosyć płynny obraz. Zazwyczaj w monitoringu używa się 12 klatek na sekundę. No jest to teoretycznie wystarczające, ale jeżeli ktoś potrzebuje lepszej jakości, płynniejszego obrazu, no to wiadomo, że te 20 klatek będzie jak najbardziej wskazane. Posiada zaawansowany sensor OmniVision, prawdziwe WDR i 3DNR, 120 dB to są te tryby poprawiające dynamikę obrazu, czyli przyciemniają zbyt jasne strefy obrazu i rozjaśniają zbyt ciemne. Generalnie obraz jest przyjemniejszy w odbiorze. Nie jest to kamera Wi-Fi, od razu zaznaczam. Łączymy ją kablem LAN, najlepiej przez PoE, czyli mamy jednym przewodem zasilanie oraz transmisję danych. Kolorowa noktowizja z oświetleniem zewnętrznym, czyli chodzi o to, że ten sensor jest na tyle czuły, że przy takim pewnie oświetleniu ulicznym nocą ona nie przełącza się w tryb czarno-biały, po prostu nagrywa w kolorze. Nie wiem, czy to działa aż tak dobrze jak Night Chroma, ale zobaczymy sobie. Ma tam jakiś system redukcji szumów. Format H265+, także to jest najwyższy format kompresji. Mamy tutaj długi czas nagrywania, długie archiwum, porównując do poprzedniego standardu H264. No, zdalny podgląd na żywo to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o budowę, to jest wykonana z metalu i z plastiku ABS. Bardzo szeroki zakres pracy, jeżeli chodzi o temperatury, od -30 do +60. Już nie wodoszczelność, a wodoodporność. Można zanurzyć kamerę na metr, na 30 minut nawet i tej kamerze nic nie powinno się stać. Oczywiście nagrania zapisują się na karcie pamięci do 256 GB. Nie jest to takie oczywiste, bo te tanie kamerki obrotowe, które testuję, zazwyczaj mają obsługę do 128 GB. Ok, teraz możemy zobaczyć, co znajduje się w pudełku. Mamy instrukcję montażu, kołki montażowe, uszczelnienie połączenia kablowego LAN, taki wzornik montażowy. Tutaj mamy jakąś szczegółową instrukcję, naklejka i kamera. Kamera jest bardzo mała, naprawdę zgrabna. Tutaj ten daszek, ten przód, czyli osłona samego obiektywu, wygląda na metalowy. Natomiast tutaj już mamy plastik łącznie z uchwytem montażowym. No, regulować można sobie w każdym kierunku. Mamy obiektyw. Zakładam, że mogą tutaj być diody podczerwieni, no ale to sobie sprawdzimy. Tu jest mikrofon. Z tego co widzę, głośnika nie ma. Na kablu oczywiście gniazdo LAN z opcją zasilania PoE i tutaj mamy standardowe zasilanie 12V. Tutaj mamy gniazdo karty pamięci microSD i tu mamy przycisk Reset. Dobra, montujemy kartę pamięci i idziemy ją testować. Dobra, dodamy sobie teraz kamerę do aplikacji. Aplikacja to jest Anke Vision. Musimy być połączeni z routerem, do którego mamy podłączoną tą kamerę, czyli tutaj w sieci wewnętrznej. Jak dodamy sobie ją do serwera Anke, to wtedy będziemy mogli ją sobie podglądać z dowolnego miejsca na świecie. I teraz klikamy tutaj plusik, urządzenie online. No i znalazłam nam kamerę. Aktywujemy, nadajemy hasło, potwierdzamy. Dodać urządzenie do serwera Anke Vision. OK. Jest to kamera przewodowa. Połączono.
I mamy kamerę dodaną. Tutaj możemy mikrofon włączyć lub wyłączyć. No, chcemy mieć nasłuch i klikamy podgląd. No i kamera widzi. Możemy sobie przejrzeć teraz podstawowe ustawienia w aplikacji na telefonie. Tutaj mamy jakość podglądu. Teraz jest ustawiona na podstawowy, także to jest najgorsza jakość, ale za to jest płynność. Zobaczcie sobie tutaj nawet na tą tablicę rejestracyjną na dole. Nie widać jej. Teraz sobie zmienimy na standard. Przy standardzie już coś widać. I przy opcji HD, no to już mamy wszystko wyraźnie. Tutaj mamy taką lupkę. Możemy sobie przybliżać. Następnie poziom redukcji szumu. To dotyczy widzenia w nocy zapewne w kolorze. Także sprawdzimy sobie to wieczorem. Tutaj możemy przerzucić sobie obraz w pionie. Tutaj sobie klikamy fotkę z aktualnego widoku. Tutaj możemy sobie nagrać film z tego, co aktualnie widzimy. Tutaj mamy nasłuch, nie wiem, czy coś tam słychać, pewnie jakieś ptaszki śpiewają. Tutaj u góry jeszcze mamy przeglądanie zdarzeń. Aktualnie jest zapis ciągły, nie jest włączone wykrywanie zdarzeń, także później to sobie włączymy. No na razie mam ciągły zapis i tak to wygląda. Możemy sobie przeglądać tutaj na osi czasu. Tu jeszcze mamy widok na pełnym ekranie. Tak to wygląda. Jeżeli mamy więcej kamer w systemie, to możemy je sobie wszystkie naraz podglądać, dzieląc ten obraz na odpowiednią ilość. Tu maksymalnie mamy 16. I tutaj w 3 kropeczki w górnym prawym narożniku to mamy dostęp do ustawień takich bardziej szczegółowych. Strefa czasowa, format daty, powiadamianie jest wyłączone na razie, mikrofon jest włączony, stan magazynu i tutaj na samym dole mamy Web Configuration, czyli mamy zaawansowane ustawienia kamery, z tym, że one nie są aż tak zaawansowane jak w przypadku przeglądarki, ewentualnie aplikacji pod Windows. Także sobie sprawdzimy później, jak to działa. A tu tylko z grubsza przejrzę, pokażę, jakie są ustawienia na telefonie. Maintenance, to można zrestartować kamerę albo ustawić regularne restartowanie. Zarządzanie użytkownikami, można dodać użytkowników, którzy mają na przykład ograniczone jakieś tam prawa tylko do podglądu, nie mogą wtedy zmieniać ustawień zaawansowanych. Ustawienia sieci, DDNS, porty, NAT, zaawansowane ustawienia sieciowe. Można skonfigurować sobie wysyłanie powiadomień ze zdjęciem na e-mail lub serwer FTP. Wideo, audio, typ podglądu wideo, mamy substream albo mainstream. Main to jest ten główny, który się nam zapisuje też na karcie. I teraz tak, tutaj mamy rozdzielczość. To mnie zdziwiło troszkę, bo w opisie była informacja o tym, że kamera zapisuje w rozdzielczości 2560 na 1440 i też przy tej rozdzielczości widzę, że jest 20 klatek. Także może tam jakiś był błąd w opisie. Zobaczymy. No, bitrate można ustawić stały lub zmienny. Jakość średnia, najwyższa, najniższa. Maksymalny bitrate jest 8 megabitów, najmniejszy jest 256 kilobitów. Średni można ustawić kodowanie H264 lub H265. H265 Plus jest włączone. A jeszcze audio. Tu mamy jakieś też możliwość zmiany kodowania dźwięku, event, czyli tu mamy wykrywanie ruchu, a możemy włączyć, możemy zaznaczyć sobie strefę, w której zostanie wykryty ruch. Tu możemy sobie zaznaczyć, żeby reagowało tylko na człowieka, czułość. Tutaj mamy jakiś harmonogram właśnie wykrywania tych zdarzeń. Zaznaczamy sobie, jaką formę powiadomienia chcemy o różnych zdarzeniach. Smart Event. Ta kamera nie wspiera tej funkcji. I zarządzanie dyskiem, harmonogram zapisu, jest to włączone, widać, że jest ciągły zapis. Możemy sobie ustawić zapis tylko zdarzeń, jeżeli nie potrzebujemy ciągłego zapisu. Capture, czyli zrzucanie zdjęć z wykrytych zdarzeń.
Też możemy sobie to tutaj odpowiednio skonfigurować, w jakiej jakości chcemy te zdjęcia. I w sumie tutaj, jeżeli chodzi o obsługę aplikacji na smartfonie, no to wszystko. Teraz przechodzimy do aplikacji pod Windows i tam sprawdzimy sobie szczegółowe ustawienia, przetestujemy WDR, zobaczymy też, jak kamera działa w nocy. Ok, aplikacja nam się odpaliła i teraz na dole tutaj mamy adres IP naszej kamery. Komputer musi być podłączony do tej samej sieci, do której jest podłączona kamera, także możemy ją sobie dodać. Musimy nadać jej nazwę, login i hasło, które ustaliliśmy przy dodawaniu naszej kamery do aplikacji na smartfonie. Ok, i możemy teraz sobie sprawdzić konfigurację. Tutaj konfiguracja nam się już załadowała. To jest dokładnie to samo, jeżeli zalogujemy się przez przeglądarkę. W przeglądarce wpisujemy ten adres IP. Wpisaliśmy adres IP tej kamery. Teraz, jeżeli nie pojawia nam się obraz, widok z tej kamery, no to musimy tutaj ściągnąć plugin. Instalujemy. Po odświeżeniu strony mamy już widok z tej kamery. Czyli tak, po kolei z tych ustawień mamy tak, lokal, następnie mamy tak, systemowe ustawienia, tutaj mamy dane o kamerze, ustawienia czasu, czas na letni zimowy, RS232, maintenance, security, tu mamy jakieś ustawienia dotyczące bezpieczeństwa, user management, tutaj mamy użytkowników online, network, no, ustawienia sieciowe, DDNS, porty NAT, zaawansowane ustawienia wideo, audio, rozdzielczość, no tutaj właśnie już wspominałem wcześniej, że jest wyższa niż ta deklarowana w opisie producenta. No to miłe zaskoczenie. Typ bitrate'u stały lub zmienny, jakość najlepsza, średnia. Ustawimy sobie na razie na najwyższą. Ilość klatek na sekundę. Zobaczymy, czy będzie można ustawić 30 klatek w przypadku zmiany rozdzielczości. O, przy tej rozdzielczości 2304 na 1296 możemy zwiększyć liczbę klatek do 25. Natomiast jeżeli zmienimy tutaj w tym miejscu tryb standardu wideo z 50 Hz na 60 Hz, tak jak już wcześniej tłumaczyłem na moich filmach, ta zmiana potrzebna jest głównie do tego, jeżeli mamy oświetlenie na zewnątrz, które jest zasilane napięciem zmiennym. W Europie mamy częstotliwość sieci 50 Hz, także jeżeli taka lampa starego typu, załóżmy, która nie jest LEDowa, nie jest zasilana prądem stałym, jest gdzieś w otoczeniu, no to przy 60 Hz to oświetlenie będzie mrygało, ale akurat tutaj nie ma takiej lampy, także zwiększymy sobie i zobaczymy, jak wygląda płynność ruchu przy 30 klatkach na sekundę. I teraz spróbujemy sobie zmienić, to już nawet widać po tych przelatujących ptakach. Wracamy tutaj do ustawień wideo. Tak, tu już mamy 30 klatek na sekundę w tym momencie. Bitrate, zakres tu jest dosyć duży, od 256 kilobitów do 8 megabitów. Tryb kodowania H264 albo H265. H265 Plus możemy włączyć lub wyłączyć, to jest jeszcze dodatkowa kompresja audio. Następnie image, jasność, kontrast, saturacja, ostrość, tutaj mamy ekspozycję, następnie przełączenie dzień-noc, czułość w zakresie od 0 do 7, backlight setting i tutaj są ciekawe ustawienia, chodzi tutaj o WDR, BLC i HLC. Zobaczymy, co tutaj się zmieni. Zmienimy sobie WDR, poprawienie dynamiki obrazu. O, zobaczcie, jak to wygląda. Rozjaśniły nam się cienie i przyciemniło nam się niebo. Bardzo ładnie to wygląda w tej kamerze. Możemy sobie jeszcze tutaj ustawić poziom tego poprawiania dynamiki. Niebo nie jest przepalone. Cienie nam się trochę rozjaśniły.
HLC nie działa z WDR, także będziemy musieli wyłączyć WDR. Ale zobaczymy, jak tutaj to wygląda. No tak to wygląda. BLC, akurat nie mamy takiego kadru. Chodzi tutaj o to, że jeżeli mamy światło z tyłu i na tej jasnej plamie pojawi nam się jakaś postać, to po włączeniu BLC ta postać powinna być lepiej widoczna. No, omówione tutaj mamy z grubsza, pokazałem, jak to działa, a działa naprawdę fajnie, moim zdaniem. Poziom bieli jest automatyczny, to możemy sobie wybrać też ręcznie. Światło naturalne, no to mam takie bardziej cieplejsze barwy, jeżeli to wybierzemy. Redukcja szumów, to dotyczy obrazu nocą, to sobie później sprawdzimy. Mirror, no to możemy sobie przerzucić obraz w pionie, poziomie góra-dół. OSD, no to tutaj sobie możemy poustawiać te napisy, które wyświetlają nam się na ekranie z datą i czasem, nazwą kamery. No też tu jest dużo różnych opcji, jak to ma wyglądać. Privacy Mask. A możemy tutaj narysować sobie obszar, który chcemy wyeliminować z nagrywania. Załóżmy, że kamera patrzy gdzieś tam kawałek na działkę sąsiada, nie chcemy po prostu jego nagrywać, to możemy sobie taki obszar gdzieś tam zamalować i on nie będzie nagrywany. Zdarzenia. Mamy akurat wyłączoną detekcję ruchu, włączymy sobie ją. Możemy sobie narysować obszar, który chcemy, żeby nas alarmował. Możemy zaznaczyć tutaj wykrywanie ruchu człowieka, żeby nie było fałszywych alarmów. Czułość tego no zostawmy na razie domyślnie. No tu możemy sobie ustawić harmonogram, kiedy ma nam wykrywać, kiedy nie. Tutaj jakieś alarmy mogą być wysyłane na e-mail do jakiegoś tam centrum powiadomień i uploadowane na serwer FTP, kartę pamięci. Storage, no to tutaj możemy sobie zaznaczyć, co ma nam zapisywać, czy tylko alarmy, czy ciągłe zapisywanie z wykrywaniem alarmów, tak jak tam wcześniej już zaznaczyłem. Capture, jeżeli chcemy, żeby nam zapisywały się zdjęcia z tych wykrytych zdarzeń. Storage Management, no to tutaj możemy sobie sformatować naszą kartę pamięci. No i co, no z grubsza mamy to wszystko już omówione. Dobra, ustawimy sobie maksymalną rozdzielczość, jakość najwyższą, bitrate najwyższy i zrobimy sobie fotkę, później sobie porównamy, jak to wygląda. Ok, zapisało nam się. To jest WDR, domyślnie ustawione tutaj jest na 59, ok, pstrykniemy sobie fotkę. HLC jest na 50 i sobie porównacie, jak to wygląda. Ja jeszcze się przejdę i posłuchacie sobie, jak mnie będzie słychać, ale zobaczymy też, czy pojawiają się powiadomienia na telefonie. Raz, dwa, trzy, jak mnie tam słychać? Halo, halo, jak mnie słychać? A coś mnie nie wykryło tutaj. A, mam wyłączone powiadomienia, dobra. Musimy włączyć sobie w aplikacji powiadomienia. Dobra, powiadomienia mam włączone. O, pojawiło się powiadomienie z Anke Vision. Możemy sobie wejść. Mamy fotkę, jak to wygląda. Fotka jest w takiej jakości, jak widać. I teraz tutaj w wiadomościach na dole możemy sobie sprawdzić ponownie ten alarm z detekcji ruchu. O, i tu mamy to nagranie.
z wykrytego ruchu. Czy możemy sobie je ściągnąć? Na pewno możemy przez aplikację pod Windows ściągnąć, natomiast tutaj właśnie, tutaj jest, znaczy tu możemy ściągnąć fotkę, a tutaj z tego co widzę, to raczej ściągnąć tego nie możemy, ale możemy sobie to nagrać, to co aktualnie widzimy. Jest jeszcze jedna opcja tutaj w aplikacji. Jak wejdziemy sobie w kamerkę, to u góry mamy odtwarzanie zdarzeń i tu są te dwa zdarzenia. Nie, no ściągnąć tego nie możemy. Możemy sobie jedynie włączyć tutaj zapis taki i możemy to w ten sposób sobie nagrać na smartfonie. Wyłączamy. Jestem ciekaw, w jakiej jakości to się zapisze, ale widzę, że tutaj jest możliwość ściągnięcia. Czyli tutaj możemy sobie na osi czasu zaznaczyć jakiś fragment, który nas interesuje i go pobrać. Zapisany film, ten pobrany, jaką on ma rozdzielczość? On w pełnej rozdzielczości się pobiera. Dobra, przechodzimy teraz do nagrań nocnych. Już się ściemniło, także możemy zacząć tutaj działać. Domyślnie załączyła się podczerwień, tak jak widać. Spróbujemy sobie wymusić przełączenie na dzień. Ok, teraz musimy zmienić sobie czas ekspozycji. Najmniejsza jest 1/30. Nie wygląda to dobrze. Niewiele tutaj widać. I niczego nie uzyskamy. Rzeczywiście przy jakimś tam oświetleniu na zewnątrz pewnie wygląda to dużo lepiej. Ja podejdę tam i wzbudzę lampę zmierzchową. Zobaczymy, jak to wygląda. Sprawdźmy jeszcze, jak tutaj wyglądają te ustawienia WDR. Tu jest włączony WDR. Wyłączymy go. Tak wygląda bez WDR-u. Rewelacji tutaj nie ma, ale coś tam widać. Włączymy jeszcze HLC. Tak to wygląda. Jeszcze raz WDR. Ale zwiększymy tutaj poziom. I sprawdzimy jeszcze redukcję szumów. Tutaj nam się ostrość obrazu na pewno mocno rozmywa. Jeżeli mam włączony tryb WDR, to czas ekspozycji nie może być mniejszy niż 1/30 i możemy teraz tutaj zmniejszyć. Zobaczymy, jak to wygląda przy dłuższej ekspozycji. Wygląda to trochę lepiej. Tylko przy takiej ekspozycji ruch będzie tutaj słabo widoczny, to znaczy ta postać będzie się rozmywać, będzie mało szczegółów. Przy stabilnym obrazie to jak najbardziej ma sens. Całkiem spoko to wygląda. Dobra, zobaczymy tutaj przy 1/30 sekundy czas ekspozycji i podejdę tam wzbudzić lampę zmierzchową, ale jeszcze zanim to zrobię, to sprawdźmy sobie przy oświetleniu podczerwienią. Dobra, teraz mamy doświetlenie podczerwienią. Rejestracja nie jest widoczna, jest biała plama, ale sprawdzimy sobie tutaj, uruchamiając właśnie te tryby. Na przykład WDR. Tu nic nie widać. HLC.
też nic nie widać. I jeszcze zrobimy BLC i włączymy HLC. No też się wszystko odbija. No tu za wiele nie uzyskamy. Jedyne co można zrobić, żeby móc odczytać rejestrację w nocy, to możemy zmienić czas ekspozycji na wyższy. No dopiero przy 1/100000 sekundy ta tablica jest trochę odczytywalna, no ale wtedy pozostałe części obrazu są zupełnie niewidoczne. Dobra, zostawiamy tutaj 1/30. Uruchomię tryb dzień. No, przy tym oświetleniu dodatkowym, czyli gdybyśmy mieli to gdzieś w mieście, gdzie są lampy uliczne, ogólnie oświetlenie zewnętrzne, no to na pewno ta kamera sobie poradzi w tej sytuacji. Ogólnie jak na kamerę za 150 zł to moim zdaniem jest bardzo dobrze, szczególnie jeżeli chodzi o rozdzielczość obrazu, ilość szczegółów, no generalnie jakość. WDR, HLC w dzień bardzo dobrze działa. Mamy wszystko sprawdzone. Kamera moim zdaniem jest godna polecenia. Można na bazie tej kamery jakiegoś rejestratora Anke z zasilaniem PoE stworzyć sobie bardzo fajny, niedrogi monitoring z naprawdę dobrej jakości obrazem. Także jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś pytania, to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Postaram się w miarę możliwości szybko na nie odpowiedzieć. Link do kamery umieszczam pod filmem. Być może pojawi się tam też jakiś kod rabatowy. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć.